Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj zaczynamy maraton nowości serii Technik i nie tylko na marzec 2026 i zaczynamy od zestawu 42227 Jeep Wrangler. Wranglera już raz dostaliśmy w serii Technik w 2021 roku, na pewno go pamiętacie, więc na koniec filmu zrobimy sobie małe porównanie. Tegoroczny Wrangler składa się z 723 elementów i kosztuje 280 zł. W sprzedaży pojawi się 1 marca. Z tyłu pudełka możemy zobaczyć funkcje. Będziemy mieli silnik V6, opcję skrętu, na pewno też zawieszenie, bo tutaj możemy zobaczyć amortyzatory. W pudełku znajdziemy 5 ponumerowanych torebek z klockami, luzem ramkę 11×7, 5 opon, identycznych jak u poprzednika, niewielki blankiet naklejek, także na pewno będą nadruki, przynajmniej tutaj na grillu. Wprowadzenia nie ma, do tego już się przyzwyczailiśmy. Kroków jest 189. Na końcu mamy porównanie tego Jeepa z klocków i prawdziwego. I standardowo na końcu wykaz wszystkich elementów. I skończyłem pierwszy etap budowy. Był dużo ciekawszy niż się spodziewałem. Jest sporo mięsa technikowego. Budujemy skręt oraz zawieszenie. Na tylnej osi mamy dyferencjał, z którego wychodzi nam moc do tłoków. Idzie ona tutaj. Następnie na dół omijamy tutaj opcję skrętu, do której zaraz wrócimy. Idzie sobie tutaj. Następnie z powrotem do góry. No i tutaj będziemy mieli podpięte kolejne koło zębate, które przeniesie nam moc do tłoków. Skręt jest oparty na zębatce, do której jest podpięte niebieskie koło zębate. Następnie funkcja skrętu idzie nam tutaj, do góry. No i tutaj zapewne będziemy mieli podpięte kolejne koło zębate, które wyprowadzi nam opcję sterowania do koła zapasowego. W drugim etapie podpinamy tłoki. Jak widzicie, mamy silnik V6. W poprzednim etapie moc z dyferencjału kończyła się na tym czerwonym kole zębatym, do którego w drugim etapie podpinamy szare koło zębate i tu mamy przejście do tłoków. Dodatkowo podpinamy amortyzatory już do ramy oraz mamy wyprowadzenie do koła zapasowego, którym będziemy sterować skrętem. Tutaj mamy podpięte pionowo 3 koła zębate ósemki. No i tutaj zapewne w kolejnych etapach podepniemy już skręt do tego szarego koła zębatego. W trzecim etapie podpinamy ostatnie koło zębate, które nam łączy sterowanie z pozycji koła zapasowego skrętem. Dodatkowo, jak widzicie, mamy zbudowane fotele, kierownicę, która oczywiście nie jest podpięta do układu kierowniczego. Gotowa jest przednia maska oraz grill i tutaj te wszystkie trójki mamy zadrukowane. W czwartym etapie już nic ciekawego się nie dzieje, budujemy karoserię, także wrócę do Was już po zbudowaniu całego Jeepa. I Jeep jest już gotowy. Proces budowy był dosyć ciekawy, głównie za sprawą tego, że jest tutaj jak na zestaw w tej skali sporo mięsa technikowego. Na pewno na plus jest to, że wreszcie mamy zastosowany przegub, dzięki czemu tylne zawieszenie działa w dwóch płaszczyznach.
a nie tylko na boki, tak jak w poprzednim Jeepie, ale też tak jak w Bronco. Zakres tego zawieszenia też, jak widzicie, jest dużo większy. Po otwarciu maski możemy sobie zajrzeć do silnika i zobaczyć, jak działają ruchome tłoki. W żółtym Jeepie nie mamy ruchomych tłoków, jest tylko i wyłącznie naklejka. Jeśli chodzi o skręt, no to niestety jest on praktycznie symboliczny. Zębatka, jak widzicie, jest tutaj po środku, nie na zewnętrznej belce, co dosyć mocno ogranicza promień skrętu. Oczywiście na plus, że tutaj mamy już sterowanie z pozycji koła zapasowego. Tutaj, jak pamiętacie, było dodatkowe wyprowadzenie do sterowania skrętem. W żółtym Jeepie mamy dodatkowo otwierane drzwi. Tutaj jest wersja bez. U poprzednika dodatkowo jeszcze jest wyciągarka, której w nowym Jeepie nie ma. Kaczka nie jest tutaj przypadkiem, ponieważ w społeczności miłośników Jeepa panuje taka tradycja podrzucania sobie gumowych kaczuszek. Z tyłu jeszcze mamy taką naklejkę też z kaczuszką. Na dachu jeszcze jest deska surfingowa. Podsumowując, jeśli chodzi o wygląd, to mimo wszystko bardziej podoba mi się poprzednik. Jakoś nie przemawiają do mnie te kolory, pomarańczowe felgi. Myślę, że fajniej wyglądałby z szarymi. Zresztą możemy od razu sobie je podmienić i zobaczyć, jak będzie wyglądał. No moim zdaniem dużo lepiej, no ale to jest oczywiście kwestia gustu. Ale na pewno nowy Jeep jest dużo ciekawszy pod względem konstrukcji, mięsa technikowego. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie. Jestem też ciekawy, który Jeep Wam się bardziej podoba. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Dopiero teraz zauważyłem, że przesunął mi się tutaj przedni słupek, ale przez to, że on tutaj jest ruchomy, to przy przenoszeniu, przestawianiu bardzo łatwo go przesunąć.